Witam wszystkich ocalałych, z tej strony Valencjanistas z AppGallery. Dziś mam dla Was przeciek, chociaż w zasadzie jest to już potwierdzona informacja. O ile do tej pory generacje Limitless po prostu naprawiały bohaterów z pierwszych generacji, to znaczy 13 generacja Heroesów to po prostu Limitless bohaterów pierwszej, podstawowej generacji. Następnie 14 generacja bohaterów, czyli po prostu rework bohaterów drugiej generacji, czyli w skrócie Limitless 2. Idąc tym tokiem myślenia, kolejna generacja bohaterów powinna zawierać Zoe, Maiho i Ash, bohaterów trzeciej generacji. Jest to łatwe do zapamiętania, bo byliby to Limitless trzeciej generacji. Jednakże deweloperzy postanowili namieszać nam w głowach po raz kolejny, albo po prostu nie mieli pomysłu na super umiejętności bohaterów trzeciej generacji. Może również ta generacja jest zbyt potężna, jeżeli chodzi o misje eksploracji oraz wyzwania bohaterów. Dla przykładu, mając w zanadrzu granat dymny Maiho, który kosztuje 0 punktów energii, do tego granat hukowy Majka oraz pozytywkę Jokera, to nie trzeba być naukowcem, żeby dojść do wniosku, że bardzo ciężko byłoby przegrać, mając do dyspozycji taki arsenał broni, które ogłuszają, paraliżują, dezorientują zakażonych. Zakażeni nawet nie wiedzieliby, kiedy już nie żyją. A nie, czekaj. Niemniej jednak to nie Zoe, Maiho i Ash czekają na nas za rogiem. Wielkimi krokami zbliża się do nas 15 generacja bohaterów, czyli Limitless trzeciej generacji. A będą to bohaterowie 7 generacji, czyli Magnus, Grimm i Cardini. Jest to na pewno dla nas wszystkich spore zaskoczenie, tym bardziej, że już witaliśmy się z dziewczynami z trzeciej generacji, planując nasze walki w trybie eksploracji, czy wymyślając, jak jeszcze można spotęgować ich umiejętności. Wdrożenie w miejsce dziewczyn 3 Heroesów z 7 generacji pomiesza całkowicie szyki. Niemniej jednak jestem w stanie włożyć buty zarówno w deweloperów, jak i graczy. Generacja 7 jest o tyle lepsza niż trzecia, że ich fragmenty mamy w wielu miejscach. Grimma i Magnusa mamy jako nagrody za przejęcie bunkrów. Fragmenty Cardiniego znajdziemy w sklepie Showdown. Z kolei fragmenty wszystkich 3 bohaterów spotkamy w sklepie Rezerwuaru. I to jest ta lepsza wiadomość. Druga wiadomość jest dla graczy low i mid spenderów. Jest taka, że udoskonalenie niebieskich i fioletowych mózgów da fragmenty tych bohaterów, które będziecie mogli użyć na rozbudowę tzw. Troll Squad. Pamiętacie pierwsze poruszające się karty bohaterów? To właśnie Troll Squad. Nie dość, że zwiększają statystyki poszczególnych formacji, to jeszcze mają wpływ na wielkość rajdu. Kolejna dobra, przynajmniej tak mi się wydaje, wiadomość jest taka, że 7 podstawowa generacja bohaterów spotkała się zazwyczaj z uporządkowanymi już serwerami. To znaczy, komu gra się spodobała, ten został. Kto chciał odejść z gry po jakimś czasie, to już odszedł. Wyklarowała się mniej więcej lista graczy przez te 7 generacji oraz wyklarowała się pozycja poszczególnych graczy. Co to oznacza? Tylko tyle i aż tyle, że znakomita większość low i mid spenderów nie będzie miała większego problemu z ulepszeniem bohaterów Limitless trzeciej generacji w postaci Grimma, Magnusa i Cardiniego. Całkowicie inaczej sytuacja miałaby miejsce, gdybyśmy musieli nadganiać zwykłe fragmenty bohaterów trzeciej generacji. Dokładnie takie same zamieszanie jak w przypadku drugiej generacji, gdzie gracze na siłę ulepszali podstawowe rangi postaci, bo wcześniej je zignorowali, nie wiedząc, czy ich przyszłość gamerska będzie właśnie w State of Survival.